Hejka, tu Asia Twaruk i nowy odcinek Glamour Sound On, a moim gościem jest dzisiaj Jan. Hello! Od naszej poprzedniej rozmowy minęło pół roku, dzisiaj to liczyłam i muszę przyznać, że ten czas bardzo szybko zleciał i u Ciebie bardzo dużo się wydarzyło i nadal dzieje. Tak. Właśnie wydałeś album, za moment dosłownie ruszasz w trasę po Europie. Od czego by tu po prostu Zacząć. No tak, trasa się zaczyna jutro. Tak. Już tak, w bo momencie, w którym nasi widzowie widzą ten odcinek, ty już jesteś, będzie po. Tak. albo w trakcie. Albo w trakcie. Znaczy Albo w nie po trakcie. trasie, w trakcie jakby w trakcie trasy, ale po pierwszym koncercie. Tak. No, jestem excited. Album też, z którego jestem bardzo dumny. Bardzo jakby szybko zleciał też ten czas tworzenia. Sam nie wiem od czego zacząć, bo to było naprawdę Zacznijmy od albumu. chaos. Tak, album. Pozwól, że wprowadzę Wprowadzaj mnie. kilka słów. Dobrze. Wiem, że ten projekt jest dla Ciebie bardzo ważny i osobisty. Wiem, Tak. że bardzo długo nad nim pracowałeś, że momentami było ciężko Tak. i że każdy ten utwór składa się na jakąś taką piękną historię o Tobie, dlatego warto posłuchać go od początku do Tak. końca, bez żadnego skipowania. I teraz oddaję Ci głos, opowiedz o tym z własnymi słowami. Dobrze, tak, jest to dla mnie bardzo ważny album. Nosi tytuł I Store My Fear and My Pain in the Name of Mine. Jak jest tak długi tytuł, że sam się mieszam, ale nie mógł być krótszy. Tak, jest to taka właśnie trochę podróż wewnętrzna. Pracowałem na nim nie tyle, co nawet bardzo długo, co intensywnie. Jakoś tak ten proces bardzo długo trwał, ale taki faktyczny, świadomy już, kiedy konkretnie pracowałem nad nim, no to on, co też uważam, że jest fajne właśnie w tym albumie, że był tworzony na bieżąco, w takim sensie, że on był skończony. Ostatnia piosenka była tak na styk dosłownie wrzucona miesiąc czy coś takiego przed wydaniem, że jakoś po prostu go tworzyłem, więc jest też fajnym takim odzwierciedleniem faktycznym tego, w czym się teraz znajduję, jakie są moje przemyślenia na ten moment. I tak, fajnie jest go słuchać od początku do końca, mimo że nie ma tam jakichś takich tranzycji jakby bezpośrednich między piosenkami, one się jakoś nie łączą tak bezpośrednio muzycznie, to jest zawsze dla mnie kolejność jakoś ważna i to fajnie by było przesłuchać sobie od początku do końca i właśnie faktycznie wsłuchać się w te przemyślenia, bo one są bardzo w ogóle przeróżne. Ja jestem w bardzo takim dużym procesie pracy nad sobą, przemiany. Ostatni rok był bardzo, bardzo intensywny, łącznie z pierwszymi 3 miesiącami tego roku, czy tam 4. I to było naprawdę tak, ja musiałem po prostu osiąść troszeczkę i przeanalizować sobie wszystko, co się działo w poprzednim roku, gdzie mnie to zaniosło, gdzie chcę iść dalej, jakby jako kto i to musiałem sobie przeanalizować i wrzuciłem w sumie to na album, no właśnie przemyślenia swoje takie. Jak Ty się czujesz właśnie z tym dzieleniem swoimi przemyśleniami, ale też jakimiś opiniami i poglądami, bo jakby wiesz, rzucasz to w eter i w zasadzie nie masz już kontroli nad tym, a ja wiem, że Ty lubisz kontrolować. Tak, lubię mieć kontrolę. Wiesz co, dobrze, coraz lepiej się czuję z tym. W sensie, wydaje mi się, że ten album też był dużo właśnie bardziej odważny i szczery. Przez to, że właśnie ja się też bardzo zmieniło się moje podejście do tego. Ja na początku jakoś kariery byłem też bardzo taki ostrożny z tym, co mówię. Mówiłem, że nie jestem też typem żadnym aktywisty, jakoś nie potrzebowałem, nie miałem też potrzeby i zresztą nadal tak uważam, że nie jestem jakimś typem aktywisty w takim sensie, że no ja jestem muzykiem, artystą, to jest moja działka. Nie będę się wypowiadał na tematy, na których się nie znam na przykład, albo nie uważam, że powinienem być jakimś role modelem w pewnych kwestiach. Ale moją pracą jako artysta jest, jakby wydaje mi się, że artyści zawsze to robili, po prostu wyrażali swoje opinie i jakiś pogląd na rzeczy przez swoją sztukę i to wydaje mi się, że zawsze jakaś na przykład filozofia i sztuka zawsze były ciasno ze sobą związane, więc wydaje mi się, że to jest trochę moja praca. Rzucanie właśnie jakby perspektywy przez tą swoją sztukę i pokazywanie jakiegoś punktu patrzenia właśnie przez tą sztukę
no, że jest to, tak jak mówię, moja praca po prostu, że to właśnie chyba robią artyści, że ja po prostu wrzucam to i ktoś może to posłuchać i na przykład zauważyć pewien aspekt, jaki się też robi faktyczny jakby research, ta sztuka skądś też się bierze i jest proces twórczy i ja po prostu mam pewne jakieś... wiem co chciałem powiedzieć, że trochę jest tak, że ja patrzę na rzeczy, na które zauważyłem w rozmowie ze moimi znajomymi, którzy nie są jakby artystami, nie są w tym środowisku, że mam zupełnie inne spojrzenie na pewne rzeczy, że jak rozmawiamy, no to nasze spojrzenia zupełnie się różnią i ja na przykład zwracam uwagę w jakichś błahych pozornie rzeczach na jakieś takie totalne szczegóły, które i zastanawia mnie na przykład, dlaczego ludzie funkcjonują w jakiś sposób, skąd to się bierze, dlaczego tak postępują, a nie inaczej, jakiś kontekst społeczny i tak dalej. Bardzo mnie to fascynuje mnie psychologia. No i teraz ten album jest takim właśnie bardzo, tak jak powiedziałaś, podróżą po moim wnętrzu. W sensie takim... No ja się od początku roku właśnie zacząłem bardzo rozwijać, bardzo się skupiłem na swoim, zacząłem chodzić na terapię, znaczy chodziłem już wcześniej, po prostu jakoś taki przyszedł bardzo właśnie intensywny czas, że ja chciałem po prostu bardzo na tym popracować ze swoim ciałem, popracować nad swoim głosem, co też właśnie się łączy z takim komplementarnym, holistycznym podejściem, że po prostu trzeba skupić się na ciele, żeby uwolnić wszystkie napięcia, zauważyć skąd one się biorą, jak się ich pozbyć i w co je przerodzić. I to jest właśnie to, co wrzucam chyba w ten album, właśnie odblokowywanie pewnych zakątków siebie i łączenie tego wszystkiego razem. I dlatego też to się nazywa I Store My Fear and My Pain in the Nape of My Neck, bo jakby to jest tytuł, nad którym nie musiałem za długo myśleć, bo to jest prawda. W sensie to jest właśnie, to opisuje tą trochę psychosomatykę, że to jest właśnie ja po prostu trzymam ten lęk, ten ból jakiś, trzymam po prostu w takim napięciu i trzeba to uwolnić i do tego trochę dążę i nad tym pracuję. Czego jeszcze dowiedziałeś się o sobie pracując nad tym albumem? Że jestem artystą. Wiem, że to się wydaje dziwne, ale naprawdę to był właśnie pierwszy moment taki, też po tym wszystkim, co się działo w zeszłym roku, to wszystko było takie bardzo busy i naprawdę potrzebny jest, no nie wystarczy tydzień czy dwa, żeby znaleźć się w nowej sytuacji, zwłaszcza kiedy tyle się zmienia. Naprawdę potrzeba dłuższego czasu, żeby po prostu odsapnąć i odciąć się od wszystkiego i zobaczyć właśnie, kim jesteś, kiedy to wszystko jest odcięte i co zostaje i jakie jest twoje faktyczne podejście, kiedy to wszystko znika i do czego chcesz wracać, a do czego nie. I właśnie bardzo siebie poznałem jako artysta, czego faktycznie chcę, jak do tego dojść. Bardzo dobrze się poczułem ze sobą przy procesie twórczym, że faktycznie wiedziałem, co robię. Faktycznie miałem tak, że sprawiało mi to też przyjemność. Potrafiłem się na tym skupić, nie zmuszać do tego, bo wcześniej, tak jak mówiłem, że dla mnie proces pisania nadal jest trudny, po prostu teraz nie jest taką faktycznie męczarnią, którą odwlekam. Tylko faktycznie jakoś znalazłem też pewne narzędzia, zacząłem robić research, jak w ogóle tworzyć, nie? Bo to też jest taka rzecz, że na swoim zawodzie trzeba się znać i trzeba faktycznie jakby zbierać to doświadczenie. Ale bardzo mnie cieszy to, co mówisz i powiem Ci już dlaczego. Bo ja sobie dzisiaj, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, przypomniałam nasz ten wywiad sprzed kilku miesięcy do papierowego Glamoura. I Ty tam właśnie powiedziałeś, że bardzo byś chciał, by inni traktowali Cię jak poważnego artystę, ale wiesz, że najpierw to Ty sam musisz się potraktować jako poważnego artystę i tego poważnego artystę w sobie zobaczyć. Czyli rozumiem, że to jest odhaczone. Tak, ja pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy wtedy, to ja byłem takie, kurczę, smutny jest ten wywiad, on jest taki smętny, po prostu wiesz. I miałem tak, że to jest super, w sensie ja nie miałem ochoty pisać innego wywiadu, bo w takim momencie byłem, właśnie to było i nie miałem takiej potrzeby utrzymywania jakiejś fasady, że ale jest super, bo takie rzeczy, bo jestem w środku trasy. Ta trasa mnie już męczyła, ja byłem po prostu, wiesz, na nogach po prostu od roku i lat tam z jednego miasta do drugiego i byłem strasznie zmęczony i byłem właśnie trochę taki wypalony i bardzo się cieszę właśnie, bo właśnie o tym myślałem, jak robiliśmy ten wywiad, że właśnie wiem, że ja jestem na dobrej drodze i wiem, że jestem w jakimś procesie i we mnie się w środku, że tak powiem, wszystko
zmienia bardzo, ja bardzo nad sobą pracuję i jestem w takim momencie i wiem, że w nim nie będę. Ja wiem, że jestem w procesie wychodzenia z tego mindsetu i wiem, że po prostu coś trzeba zmienić. I właśnie tak jest. I dlatego się cieszę, że on istnieje, bo właśnie fajne to jest, że widać jakby przez pół roku ile się zmieniło. I ja, tak jak mówisz, chciałem siebie brać jako artystę poważnego, że tak powiem, chciałem wiedzieć, co to dla mnie znaczy być artystą i chciałem się w tym lepiej odnaleźć. Więc poczyniłem takie kroki, żeby to zrobić i teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc faktycznie, no, więc to jest fajne i fajnie, że są te ślady, nie? Że widać po prostu ten rozwój.